Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film, dzisiaj kontynuacja wczorajszego filmu, ponieważ wielu z Was ma tutaj pytania, prosiło mnie o to, żebym powiedział, jak sprawdzić te metale ciężkie, czy mamy zatrucie metalami ciężkimi. Moi drodzy, otóż w dzisiejszym świecie, chyba raczej nie trudno o to, żeby je mieć, bo przypuszczam, że może z 99% ludzi pewnie będzie miało metale ciężkie w sobie. Choćbym nie wiem, jak byś uważał na jedzenie, na picie i tak dalej, to zawsze pozostaje nam powietrze, które niestety, ale też do tego się mocno przyczynia. Po pierwsze mamy te fajne rzeczy, które nam na głowę spadają, o których też była mowa we wczorajszym filmiku. To jest jedna rzecz, ale mamy też wiele innych rzeczy, które również nas niestety podtruwa. Tak jak na przykład, by to nie było, kadm. Kadm ma praktycznie każdy. Dlaczego każdy ma kadm? Przecież ogólnie mówi się, że tylko ci, którzy, wiecie, kopcą takie patyczki, które się palą, to ci powinni mieć kadm, więc dlaczego reszta, która tego nie używa, też ma kadm? To jest akurat bardzo proste, ponieważ kiedyś w paliwie była benzyna ołowiowa, nie? Do dzisiaj mamy to PB przekreślone, nie? 95, 98 i tak dalej, i tak dalej. Czyli po to, żeby po prostu odtruć nas wszystkich z tego ołowiu, bo wiele ludzi miało zatrucia ołowiem, to dzisiaj w glebie one pozostawały jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Pomijam tego, że większość starych budowli ma też rury ołowiane do pływu do wody. Jeżeli dom jest stary, to prawdopodobnie będzie mieć ołowiane rury, jak nigdy nie były wymieniane. To wyciągnięto ten ołów z benzyny, wiecie, dla środowiska, że było super fajnie, ale taki mały fakcik przemilczano tutaj w tym, że ten ołów zamieniono kadmem, bo inaczej by się te silniki zatarły. No i tutaj mamy już odpowiedź na to, czemu tyle ludzi ma kadm w sobie. Bo wiadomo, samochody jeżdżą i będą jeździć i kopcą sobie, a jak nawet nie samochody, to mamy jeszcze oczywiście samoloty, które spalają tego paliwa dużo więcej niż na przykład samochód. I wiecie, był taki czas, kiedy pozamykano nas w domach wszystkich i były odwołane loty. Wiele ludzi nie podróżowało wtedy. I teraz najśmieszniejsza taka rzecz tej całej hipokryzyjnej Unii, która tak walczy o to środowisko, wiecie, że wiele samolotów musiało latać na pusto? Tak. A wiecie dlaczego? Ponieważ Unia tym korporacjom, które mają te samoloty, chciała odebrać tam te licencje, czy jakieś olbrzymie kary im nałożyć za niewykonane loty. To sobie teraz to przepuśćcie przez język. Nikogo nie było w tych samolotach, one na pusto latały, tam i z powrotem. Bo większość ludzi wtedy nie podróżowała. Bardzo mały ułamek ludzi podróżował. Ale oni, żeby uniknąć tych kar, czy żeby nie zabrano im tych licencji, musieli te loty wykonać. I to jest właśnie ta dwulicowość i ta hipokryzja, która mnie aż czasami rozśmiesza tego wszystkiego, że tak dbamy o środowisko, a tymczasem puszczamy puste samoloty, bo norma musi być wyrobiona. No też wiadomo, po co je puszczali, to jest inną sprawą, bo tak by całkiem przestali latać, no to co? Mielibyśmy za czyste niebo, nie? Więc to swoją drogą, ale to dopiero po czasie wypłynęło, tam wyszły właśnie, Lufthansa z tym wyszła, niemiecka chyba to jest firma, jak się dobrze nie mylę. Ona właśnie to wypuściła, że musieli puszczać puste samoloty, bo inaczej by im te licencje pozabierali i tak dalej, jakieś tam uprawnienia, dziwy i nie wiadomo co jeszcze. Także to taka ciekawostka w międzyczasie tutaj o tym wszystkim. Ale przejdźmy sobie do sedna, bo troszeczkę odbiegliśmy od tego tematu. Jak sprawdzić sobie te metale ciężkie? Moi drodzy, na to jest kilka sposobów. Pierwsze, takie chyba jedne z, powiedział, najlepszych, to są po prostu badania krwi, które można zrobić, badania włosów można zrobić, badania paznokci można zrobić. Oczywiście też są różnego rodzaju inne badania, to zależy też od laboratorium i tak dalej, które po prostu takie badania wykonują. Każde laboratorium troszeczkę inaczej sobie to bierze, inną metodę może mieć wykonywania tych testów. A więc to tutaj już jest akurat zależne od danego laboratorium. Później mamy jeszcze taką metodę jak biorezonans, który też Ci pokaże, jak tam z tymi metalami jest, które dokładnie przekroczone i tak dalej. Tylko tutaj uczulam, że jak już to znaleźć dobry biorezonans,
kogoś, kto się dobrze zna, może opinię sobie posprawdzać, jak tam będzie mieć, czy na pewno to wszystko tam współgra, żeby miał dobry sprzęt i tak dalej, żeby po prostu no, nie walił was w bambuko tak zwane i was po prostu na kasę nie obrobił, jakiś pierdół wam nie nagadał, bo tacy ludzie niestety też się zdarzają, którzy nie mają zielonego pojęcia co robią, ale próbują to robić, byleby tylko i wyłącznie zarobić. I no tutaj jest taki minus tego wszystkiego. Później mamy właśnie to badanie też z włosa jeszcze takie, które się robi, też pozwala określać tą ilość metali ciężkich, tylko pamiętajcie, że z tym włosem to jest troszeczkę opóźnione, nie? Bo włos już wyrósł w międzyczasie i to będzie tak przesunięte, zależy jaka część włosa, czy tam tydzień, 2 czy 3, ale to jest takie w miarę też wiarygodne badanie, no bo ono pokazuje, że jednak dana ilość tam tych metali jest obecna w organizmie, choć ona jest lekko opóźniona, nie? Bo włos musi tam wyrosnąć i tak dalej. Także taka metoda też jest. Później możemy patrzeć sobie jeszcze po symptomach, jakie będziemy mieli, po których też możemy określić, czy mamy jakieś tam zanieczyszczenie metalami ciężkimi, a właściwie to będziemy mieć na pewno, tylko w jakiej ilości ono jest, czy ono zaczyna już doskwierać naszemu organizmowi, czy nie. Ponieważ mamy dwa rodzaje, jak gdyby takie nagłe zatrucie metalami ciężkimi, że mogłeś coś na przykład zjeść, gdzie było coś zanieczyszczone, coś się mogło wlać. No bywały takie różne dziwne przypadki już, że gdzieś się coś nawet i zanieczyściło w fabrykach, mocno przekroczone, czy termometr się na przykład zbił i była tam rtęć w środku w takich rzeczach. No i ci ludzie no to wtedy mieli bardzo od razu jak gdyby poważne takie objawy, jak takie uczucia mdłości, wymioty, biegunki, zawroty głowy. No totalnie źle się po prostu czuli, to było takie nagłe właśnie, które się robi. To drugie, które narasta z czasem, kiedy jest tych metali coraz więcej, to te objawy będą się z czasem nasilać. I tu paleta objawów jest ogromnie szeroka, ponieważ tutaj mamy naprawdę sporo. Mamy zmęczenie, mamy depresję, mamy nerwice, mamy choroby autoimmunologiczne różnego rodzaju, które występują. Mamy problemy ze skórą. Tutaj mogą się robić jakieś dziwne wypryski na skórze, odbarwienia, przeróżne rzeczy, które się robią. Ciągłe chroniczne zmęczenie, czyli na przykład z rana wstajesz i już nie masz siły na nic, pomimo że przespałeś tam te 8-9 godzin załóżmy, czy może nawet lepiej, i wstajesz i dalej nie masz po prostu siły na nic. Problemy z krążeniem mogą tutaj występować, problemy z wątrobą mogą tutaj występować, problemy z nerkami mogą występować, z sercem, z płucami. Tutaj naprawdę paleta tych objawów jest ogromna. Też właśnie niektórzy mają nawet i jak gdyby stany przedcukrzycowe, czy nawet cukrzycę, też odpowiedzialną właśnie przez przeciążenie po prostu metalami ciężkimi organizmu. Różnego rodzaju problemy neurologiczne, które tutaj mogą się przewijać. Jakieś te drętwienia, mrowienia w rękach, jakieś skurcze niekontrolowane, tego typu rzeczy. Również fibromialgia tutaj jest też bardzo znana z tego, że jest to taką chorobą, którą no, z jednej strony mówi się, no nie wiemy co ją powoduje, ale z drugiej strony są badania, które potwierdzają, że jest to spowodowane metalami ciężkimi. To też może kilkanaście odcinków do tyłu wspominałem wam tutaj o tym właśnie, o fibromialgii, że jest to taka choroba no troszeczkę zamiatana pod dywan, bo nie potrafią do końca znaleźć przyczyny, ale jednak no okazuje się, że tutaj mają metale ciężkie bardzo dużo do powiedzenia. Podobnie bóle reumatyczne, które również mocno się nasilają właśnie, kiedy jest za dużo metali ciężkich w organizmie. Też to również tutaj badano. To też wtedy w tym filmie wam wspominałem po prostu o tym. Również mamy jeszcze problemy z tarczycą, które tutaj mogą występować. Mamy nadmierną otyłość, która również jest tutaj spowodowana tym, że na przykład może tarczyca za wolno pracować i będziemy szybciej tyli niż cała reszta. Z drugiej strony metale ciężkie lubią się też w tłuszczach rozpuszczać, czyli one lubią się jak gdyby schować wtedy w tym tłuszczu i no, organizm je magazynuje też troszeczkę w tym tłuszczu. Możemy mieć problemy z miesiączkami, możemy mieć niepłodność przez to również, że mamy zbyt dużą ilość metali ciężkich w sobie.
problemy neurologiczne, uszkodzenia mózgu mogą tutaj występować, choroba Alzheimera, czy również Parkinsona. To wszystko ma powiązania do metali ciężkich, które tutaj niestety powszechnie wszechobecne są w naszych środowiskach, w naszym organizmie, tego typu rzeczach. Więc po prostu o tym trzeba pamiętać, ponieważ długotrwałe narażenie na metale ciężkie, które nie są usunięte z organizmu, dodatkowo może jeszcze powodować tutaj niestety, ale nawet i nowotwory. To również tutaj też przeprowadzano wszelakie badania na to i właśnie przez takie długotrwałe zatrucie metalami ciężkimi organizmu, niestety, ale coś takiego może się zdarzyć. Również nie ma to wpływ na nasz układ odpornościowy, który z czasem sobie również nie radzi. Pamiętajcie, że też metale ciężkie dodatkowo cały czas obciążają naszą wątrobę, nasze nerki, ponieważ to są dwa takie systemy, które najbardziej tutaj są odpowiedzialne za czyszczenie naszego organizmu z tego wszystkiego i kiedy cały czas będzie tych metali za dużo, to niestety, ale te systemy w końcu ulegną też jak gdyby przeciążeniu i nie będą w stanie sobie poradzić już z takimi dużymi ilościami metali ciężkich, aby je spokojnie tutaj wydać. Oczywiście tych objawów jest dużo więcej. Jeżeli myśleliście, że to koniec, to nie, ponieważ tak można sobie do rana tutaj siedzieć i sobie wymieniać, ponieważ mamy jeszcze problemy z koncentracją, mamy jeszcze bezsenność, mamy jeszcze zaburzenia rytmu serca, mamy jeszcze anemię. Tego jest naprawdę sporo, moi drodzy. Tutaj naprawdę możemy siedzieć i praktycznie do jutra sobie te objawy wymieniać. Alergie również tutaj mają jeszcze wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o metale ciężkie. Nadpotliwość, ponieważ organizm też chce je z siebie wyrzucić, więc będzie się nadmiernie pocić. Jakieś nadmierne infekcje, których wcześniej nie mieliśmy, nagle je będziemy mieli. Naprawdę jest tego sporo. Zaburzenia psychiczne również tutaj mogą mieć coś wspólnego. Pamiętajcie, że im dłużej będzie nasz organizm wystawiony na to wszystko, tym większe będą konsekwencje, tym bardziej jeżeli te metale jeszcze będą narastać. A dzisiaj, tak jak mówię, jest ich naprawdę sporo. Jednym takim głównym czynnikiem to jest powietrze, którego oddychamy. Tego ciężko za bardzo przefiltrować, że trzeba by było żyć w takiej kapsule i z niej po prostu nie wychodzić. Więc to raczej tutaj za dużo z tym nie zrobimy, chyba że będziemy unikać, jeżeli będzie jakoś większe natężenie oprysków na niebie i tak dalej, że będziemy sobie wtedy troszeczkę mniej wychodzić na zewnątrz, ale to też takie troszeczkę bezsensowne, bo byłyby takie dni, że wcale byśmy nie mogli wyjść na zewnątrz, a tym bardziej, że chcemy przecież wychodzić na zewnątrz i korzystać z tej natury. Ale możemy jeszcze ograniczyć te dopływy tych metali ciężkich z innych źródeł. Większość o tym to praktycznie mówiliśmy wam już tysiące razy. Pilnuj swojej wody, czyli filtruj ją, żeby ona była czysta. Bo nawet te wody, które mamy, wszystkie, one i tak połapią metale ciężkie po drodze. Wszystkich też nie odfiltrują. I tak czy siak, i tak te metale ciężkie nam się dostaną do tej wody. Unikać jedzenia, które może być nadmierne, obciążone właśnie metalami ciężkimi. To głównie są większe ryby morskie, takie drapieżniki, które są, ponieważ one zjadają te mniejsze, które już i tak coś tam w sobie nagromadziły. No i to później wszystko nam się ładnie kumuluje do kupy. Też niektóre suplementy mogą mieć metale ciężkie. Niestety też bardzo często chlorela czy spirulina, która powinna nam pomagać oczyszczać się z metali ciężkich, to niestety jeżeli jest z Chin, to będzie prawdopodobnie już posiadać te metale ciężkie w sobie, ponieważ Chiny są bardzo mocno zanieczyszczonym krajem, bo wszystko się tam produkuje, wszystko się dzieje stamtąd. I jest to taki kraj mega mocno produkcyjny, więc tam bardzo szybko można sobie nałapać metali ciężkich w różnych rzeczach, które stamtąd przychodzą, szczególnie właśnie ta chlorela czy spirulina, która gdzieś tam będzie naturalnie odławiana i tak dalej. Nie mówię o tych, które są sztucznie robione, bo są takie specjalne laboratoria, które to trzymają w rurkach wszystko i tam to rozmnażają i tam to jest ten proces bardzo fajnie kontrolowany. Takie coś jest w Niemczech na przykład, taka firma, która to robi. To są czyste, ale takie z naturalnych środowisk, to może być tutaj problem z nimi. Też oczywiście trzeba unikać takich patelni, na przykład teflonowych, szczególnie gdzie się ten teflon odrywa.
z tego już i zaczyna aluminium wychodzić, czy sztućce aluminiowe, plomby amalgatowe, czarne, takie ciemne, które były te, to strasznie mocno parują. Te nawet były fajne badania porobione takim specjalnym urządzeniem, które pokazywało, to chyba było nawet coś z temperaturą też związane, chociaż to nie było do końca termowizja, ale było fajnie widać, jak ktoś wypił gorący napój i otworzył buzię, to było widać, jak z tego zęba, w którym była ta plomba, ta rtęć po prostu tak parowała do góry, bo się rozgrzała ta plomba i po prostu się to ulatniało. No i my to cały czas tak po prostu jemy. I usuwanie tych plomb też powinno się odbywać w pełnym takim zabezpieczonym środowisku, jak i dla nas, tak i dla dentysty, który to robi, ponieważ wiele dentystów nabawiło się już bardzo paskudnych chorób właśnie przez usuwanie takie bezmyślne tych plomb. Ponieważ tutaj nawet powinno się stosować maski takie specjalne tlenowe, żeby dostarczyć powietrze skądś indziej, żeby nie wdychać tego, co tam jest wyborowane. Specjalne takie zakładane tutaj na ząb tylko, taka gumka jak gdyby, żeby ci w ogóle nic do buzi z tego nie wpadło, wszystko jest od razu odsysane i tak dalej. To jest masa procedur przy usuwaniu takiej plomby. Także jak ktoś wam usuwał ją o tak, jak normalną plombę, że to się wszystko sypało na wszystką stronę, no to macie problem, bo będziecie mieli tak przekroczoną rtęć, że to się po prostu w pale nie mieści. I nie tylko wy, ale też i ten dentysta, który wam to usuwał, bo ta jedna, wiecie, taka szmatka, którą tutaj ma, to mu akurat za dużo nie pomogła, bo to i tak bokami poszło i tak się to nawdychało. Także, moi drodzy, taki temacik, takie uzupełnienie tego, ponieważ o to pytaliście, także mam nadzieję, że troszeczkę udało mi się znowu wam pomóc. Udostępnij film dalej, skomentuj. Oczywiście pomożesz nam tutaj, żeby ten film dalej zaszedł, jeżeli zostawisz po sobie jakiś komentarz, paluch do góry czy paluch na dół, jak tam chcecie, palucha po środku akurat nie ma do wyboru, także musicie albo taki sobie wybrać, będzie nam miło. No i my wam życzymy miłego dzionka. Pamiętajcie o konkursie, który cały czas tutaj trwa. Wszystkie produkty, które polecamy wam od lat, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam wszystko sobie ładnie możecie znaleźć. Kupując cokolwiek stamtąd, wpisujcie sobie konkurs szamanem i oczywiście do 3 września zostawcie nam tutaj komentarz jakiś fajny na temat danego produktu, który zakupiliście, a my już 3 września będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma bon na 9000 zł tym razem do tego sklepu. Będzie mógł sobie tam kupić co tylko chce. Także miłego dzionka, trzymajcie się. Hej!